Siemka, ja jestem Adacho i zgodnie z obietnicą wracamy sobie do drugiego rozdziału, a konkretnie drugiej części drugiego rozdziału właśnie jakiego? Specjalnego, bardzo specjalnego, tyczącego się historii Yamoshiego. Manga Dragon Ball Hakai zrobiła mały skok w bok od swojej głównej historii. Ostatnio oglądaliśmy rozdział drugi. Mało tego, oglądaliśmy go przedpremierowo. Nie wiem, czy w momencie, w którym widzicie ten kolejny film, w sensie jakby u mnie trzeci z tej historii, ale nadal jest to drugi rozdział. Czy ten rozdział jest już dostępny na stronie internetowej? Ja to nagrywam w momencie, w którym to jeszcze nie jest dostępne, więc czytamy to przedpremierowo. Dziękuję Gustavo za udostępnienie, mówię tutaj do autora mangi. Oczywiście linki do autora mangi tradycyjnie znajdziecie w opisie tego filmu i do jego kanału, i do jego linków pokroju Patreona i tak dalej. Ale też dziękuję Piotrkowi, który utrzymuje kontakt z Gustavo i załatwił mi to, wysyłając mi ten rozdział na dysku Google. Także mam go tutaj na swoim komputerze i możemy sobie go wspólnie czytać. Jeśli chodzi o fabułę, ta, nie była zbyt łaskawa dla naszych bohaterów. O ile kibicujecie Yamoshiemu i reszcie, to wtedy możemy ich nazwać naszymi bohaterami, ale Yamoshi, Asthma i Brokon, czyli trójka, tak naprawdę dwójka generałów i jeden król sajański zostali pokonani przez Zukrana. Przez tego czwartego, przez tego gościa, który tak naprawdę zdradził, scalił się za pomocą robaczka fuzyjnego z Demą, czyli z taką demonicą, która handlowała Saibamenami i też innymi rzeczami z Królestwa Demonów. Było to dość spektakularne, bo i Zukran i Dema byli dość słabi, ale po tej fuzji stali się bardzo silni. Yamoshi SSJ2 nie dał rady. Zukran pokonał również Super Saiyan Astmę i Brokona. No te porażki były bardzo brutalne, ale na szczęście udało się trafić naszym do zaświatów i teraz w tym momencie będziemy kontynuować tę historię. Zobaczymy, jakie przygody będą czekać naszych bohaterów. Wydaje mi się, że nie będzie tego jakoś szczególnie długo, bo całość tego specjala, z tego co pamiętam, została zaplanowana na 4 rozdziały, więc kończymy sobie dzisiaj drugi. Kiedy będzie trzeci i czwarty, tego nie wiem, ale cóż, mniej gadania, więcej akcji. Wygląda na to, że mamy tutaj drobny timeskip chyba, prawda? Yamoshi tutaj walczy z jakimiś bohaterami i to chyba są postacie, które w ogóle znamy, bo pamiętam tego Rybika, tego gościa, który wyglądał trochę jak ryba. Wydaje mi się, że on był na turnieju zaświatów w Dragon Ballu Z. Yamoshi i jego przyjaciele odkryli, że wśród zmarłych jest bardzo dużo niesamowicie potężnych wojowników. Spędzili sporo czasu na niezliczonych sesjach treningowych i bitwach. Pomimo tego wszystkiego, co przeżyli w swoim życiu, znaleźli wewnętrzny spokój w zaświatach. I ich serca pozostały spokojne przez ponad 1000 lat. 1000 lat? What? 1000 lat nie żyli? Ja myślałem, że zobaczymy tutaj coś pokroju szybkiego treningu na planetce Króla Kaio albo chociażby Grand Kaio, czyli tego Dai Kaio, tak jak ostatnio mówiłem, tego co tam sobie grał na gitarze czy innych instrumentach, a tutaj wygląda na to, że oni się tam zadomowili, oni żyli tam dłużej niż normalnie w świecie. O, aż w końcu, aż do momentu, w którym nowa osoba to zmieniła. Mamy Nameczanina, który też jest martwy, który też zachował swoje ciało, jest w zaświatach, jest w miejscu, w którym mamy mistrzów sztuk walki. Kim jest ten gość? Kilka tygodni później Yamoshi zaprzyjaźnił się ze starym Nameczaninem o imieniu Neza. Wszystkie skojarzenia są przypadkowe, z tego co rozumiem, tak? I przez przypadek odkrył, czym stali się Saiyanie. Czyli Yamoshi prawdopodobnie teraz zobaczy, że Saiyanie stali się brutalną rasą, która być może służy Freezie? Nie wiem, zobaczymy. Chcesz mi powiedzieć, że ludzie z Sadali atakują inne planety i porywają inne rasy do niewoli? Tak, to prawda. Moja planeta o nazwie Napal została zaatakowana przez rasę Saiyan. Mimo tego, że Nameczanie połączyli siły z innymi rasami, które żyły na Napal, nie mieliśmy szans. Większość mieszkańców planety została zabita, ale niektórzy z nas zostali zabrani do domu Saiyan, gdzie tam trafili do niewoli. A niech to, czym stali się Saiyanie? Kto teraz dowodzi planecie Sadala? Jego imię to Zukran. Znany również jako Sorcerer, to jest czarnoksiężnik, w sensie taki czarodziej. Jako król czarodziej. Czarodziejowy król. Królowy czarodziej. Czarokról. Czarek. On ma na imię Cezary? Ja pierdolę. Cezary Pazura rządzi na planecie Sadala? Przecież on powinien już nie żyć przez tyle wieków. No podejrzewam, że dostał długowieczność ze względu na swoją fuzję. Teraz pytanie, czy ta fuzja robaczkowa jest permanentna? To prawda. Z tego co się dowiedziałem, Saiyanie nie są tak długożytni, żeby żyć przez wiele wieków. Jednakże wygląda na to, że Zukran nie jest typowym Saiyaninem. Jest demonicznym Saiyaninem. To prawda.
Zukran scalił się z kimś, kto potem okazało się, że był demonem. Yamoshi dalej pamięta tę historię. Dalej trzyma w swoim sercu pewien niepokój związany z tą swoją przeszłością. Większość Majinów żyje przez wieki, albo nawet tysiąclecia. Jeśli ten demon nadal był młody i nadal miał dużo życia przed sobą, mógł bardzo drastycznie przedłużyć życie króla Saiyan. A niech to, myśli sobie Yamoshi. Ale przecież Yamoshi też nie ma na co narzekać. Niby nie żyje, ale tak naprawdę żyje już ponad 1000 lat. Przecież w Dragon Ballu to, czy ktoś jest martwy, czy ktoś jest w zaświatach, czy ktoś jest w normalnym świecie śmiertelników, to tak naprawdę nie robi wiele różnicy. Nawet bym powiedział, że lepiej tam być w zaświatach z tą aureolą, bo się nie męczycie, nie musicie jeść, nie musicie spać. Goku poprzez SSJ3 pokazał, że ciało się mniej męczy. Tak naprawdę żyjecie sobie, utrzymujecie młodość. Raj, można powiedzieć, prawda? Raj. Nigdy nie przestałem o tym myśleć. Myślałem, że ten drań jest już w piekle przez wiele lat. Podczas kiedy żyłem jako niewolnik na planecie Sadala, mówi Neza. Zaza można byłoby mu dać ksywkę. Widziałem, jak większość moich kompanów z planety Napal umiera bardzo szybko. Albo ze względu na koszmarne warunki w pracy, albo ze względu na okrucieństwo płynące z rąk Saiyan. To wszystko ze względu na ciemną magię, czarną magię tego drania Zukrana. To znaczy, wiesz, ja nie będę zaprzeczał temu, że Saiyanie mają brutalną i wojowniczą esencję swojego bytowania, ale to, co opisujesz, poszło zdecydowanie za daleko. Yamoshi jest w stanie zrozumieć to, że Saiyanie zawsze byli okrutni, brutalni, albo generalnie lubili się bić po mordach, ale nie kazali innym się bić po mordach, albo bili się nawzajem po mordach, a nie bili innych po mordach i nie zabierali innym przy okazji planet. Dokładnie, mówi Neza. Ich zachowanie nie jest naturalne. Mają niewyjaśnioną chęć popełniania zła. Jednakże, mimo tego, że większość Saiyan zachowywała się w ten sposób, nie wszyscy. Nie wszyscy, jest jakaś nadzieja. Słyszałem, że istnieją frakcje rebeliantów, które próbują walczyć z tyranią Zukrana przez wiele lat, ale problem polega na tym, że jest ich bardzo mało. Nie mają za dużo mocy. Yamoshi oddycha z ulgą. Wygląda na to, że nadal istnieją dobrzy Saiyanie. 4 moich synów została zabrana ze mną na Sadale, mówi Neza. Straciłem 3 z nich ze względu na okrucieństwo Saiyan. Tak naprawdę umarłem, próbując ochronić swojego 3 syna, który został zabity na moich oczach, pomimo moich starań. Wszystko to, co zostało nameczańskim ludziom, planety Napal i mojej rodzinie, to mój ostatni syn, Nezro. Nezro. Uwaga, zapamiętajcie to imię, bo wydaje mi się, że to będzie potężna i bardzo ważna postać w tej historii. Tak myślę. Inaczej byśmy o nim nie słuchali, prawda? Przy ognisku tutaj w zaświatach. Mam nadzieję, że przetrwa i będzie żył dalej, żeby mieć lepsze życie. Gdybym tylko... Gdyby tylko moc moich smoczych kul mogła go dosięgnąć. Moc smoczych kul. Co masz na myśli? Urumimbada. Oczywiście, prawdopodobnie nie wiesz, czym są smocze kule. No i Neza, narrator nam tutaj bardzo sprytnie mówi, że Neza tłumaczy Yamoshiemu, czym są smocze kule. Wow! To niesamowite, mówi Yamoshi. Więc są takie sfery, które spełniają życzenia i przywołują smoka? Typowa reakcja kogoś, kto się dowiaduje o smoczych kulach. Jaka była wasza reakcja, kiedy się dowiedzieliście pierwszy raz o smoczych kulach? Szczerze mówiąc, ja nie pamiętam. Żyję z tym przeświadczeniem od początku mojego życia, więc nie pamiętam pierwszej reakcji. Wydaje mi się, że była ona żadna. Po prostu uznałem to za fakt i tak sobie do dzisiaj żyję. Ale to są jego smocze kule? Nezy? Bo tutaj on gada, że moc smoczych kul bardzo mocno zależy od siły stwórcy. Tylko że on mówił, prawda, of my Dragon Ball. Od mojej, w zasadzie smoczej kuli, a nie smoczych kul. Chociaż tutaj dalej mówi o smoczych kulach. Być może mówimy tutaj o liczbie mnogiej. Jeśli Neza nie żyje, to smocze kule też nie są aktywne, chyba że to połączenie życia poleciało na jego syna Nezro, prawda? Zaraz zobaczymy. O kurwa, Ropunga, no naprawdę, te imiona tutaj to są mistrzowskie. Smok przywołany, okej, jest tutaj liczba pojedyncza. Smok przywołany przez moją kulę, moją sferę, nazywa się Ropunga. Ma swoje ograniczenia, jako że niestety nie jestem zbyt potężny. Ograniczeniem Ropungi jest to, że zasięg jego życzenia ma tylko kilkaset kilometrów. Few hundred kilometers. Kilkaset kilometrów tak naprawdę. To ciekawe, no nie? Musimy spełnić życzenie, ale smok nie może za daleko, bo już tam nie ma zasięgu. Innymi słowy, jeśli wypowiedziałbym życzenie stąd,
nie dosięgnie ono mojego syna. Ciekawe ograniczenie, prawda? Nigdy nie mieliśmy takiego ograniczenia. Były tyczące się wpływania na inne osoby, były, wiecie, różnice tyczące się ilości kul. Albo tego, że na przykład seraliańskie smocze kule, jako przykład, nie muszą czekać roku albo innego okresu, żeby móc potem wypowiedzieć kolejne życzenie, więc to jest dość ciekawe. Zasięg tak naprawdę, kilkaset kilometrów. Spełnić życzenie tutaj? Więc masz tę smoczą kulę ze sobą? Tak. No niestety byłem w stanie stworzyć tylko jedną kulę. Yamoshi może dostanie przepustkę i poleci z tą kulą. Nawet nie musiałby być blisko, prawda? Kilkaset kilometrów. Nie no, musiałby być na tej planecie, ale nie musiałby być pod samym Zukranem albo pod samym Nezrą. Nie wiem, jakie życzenie. On nawet nie powiedział tutaj, o jakie życzenie chodzi. Po prostu powiedział, że jeśli życzenie by sięgnęło syna, ale on nie powiedział, jakie życzenie. Może teraz powiem. Kiedy planeta Nepal została zaatakowana i uświadomiłem sobie, że będziemy wzięci do niewoli, połknąłem kulę i wziąłem ją ze sobą. I ona poleciała z nim do zaświatów. Czyli na przykład jeśli bym umarł i miał pełen pęcherz, to w zaświatach też bym miał pełen pęcherz? Nie tak to sobie wyobrażałem, nie to było w umowie, no ale okej. Jest piękna. Więc dlaczego nie użyłeś tej kuli, żeby uciec z planety Sadala razem ze swoimi dziećmi ili swoimi ludźmi? Prawdopodobnie nie miała ta kula tyle mocy, żeby przenieść wiele osób, tak stawiam. Bo to jest jedna mała kuleczka. Po użyciu smoczej kuli potrzebują czasu, żeby móc potem ich użyć ponownie. W przypadku mojej kuli czas odnowienia to 8 miesięcy. A widzisz. Po tym, jak planeta Nepal, krótko po tym, jak planeta Napal, w zasadzie nie Nepal, została zaatakowana przez Saiyan, pożyczyłem kulę do pobliskiej wioski, która cierpiała na poważną chorobę. To byli dobrzy ludzie. Pozwoliłem im użyć tej kuli, żeby mogli się uleczyć. Problem polega na tym, że dosłownie kilka dni później Saiyanie zaatakowali i nie było możliwości użyć ponownie kuli. Na planecie Napal połknąłem kulę. W zasadzie wtedy to połknął kamień, prawda? Jeśli to był kamień... To miał potem kamień na nerkach. Na planecie Napal połknąłem kulę i zanim tak naprawdę te 8 miesięcy minęło, no umarłem na planecie Sadala. Mamy jakiś plot twist. Zazwyczaj, gdy stworzyciel smoczych kul umiera, nie mogą być używane. Ale jako, że moja kula przyleciała tutaj ze mną do tego świata, nadal można jej użyć. Czyli chcecie mi powiedzieć, że gdyby Kami w Dragon Ballu, jak umarł, i poszedł chociaż w zasadzie, jak to tutaj porównać, no Kami i Piccolo to były dwie osoby, to nie był tak, że Kami. No inaczej, gdyby Dendy na przykład umarł i poszedł do zaświatów, to na ziemi smocze kule byłyby kamieniami, ale gdyby te kule Dendy ze sobą wziął, to one byłyby aktywne, ale tylko w zaświatach? Jeśli działa to w drugą stronę, to by sugerowało, że jeśli Dendy żyje, normalnie jest wszystko po normalnemu, ale zabierzemy kulę do zaświatów, to one tam nie będą działać. Prawda? Nie mówię, że tak jest. Mówię tutaj, jakby to wyglądało w mandze Dragon Ball Hakai. Ciekawe pomyślane. I połknął kulę, więc ona też nie żyje, jakby nie patrzeć, nie? Też ma aureolę. Kula powinna mieć aureolę jeszcze nad sobą. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego, ale jest to miły przypadek. Jestem w stanie ją użyć od wczoraj. Aha, czyli oni żyją tam 1000 lat, a on dopiero od wczoraj jest w stanie jej użyć. No okej, umówmy się, że niech będzie. Zresztą to co to za różnica? Rozumiem, więc dlaczego nie użyjesz jej teraz? Mam wątpliwości odnośnie tego, jak jej użyć. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli wypowiem rzeczy nie tutaj, magia smoka nie dosięgnie planety Sadala, więc o co mógłbym prosić? Jestem za słaby. Jeśli poproszę o wskrzeszenie i polecę na planetę Sadala, nie będę w stanie zrobić za dużo. A jako, że moce smoka są ograniczone, nawet gdybym poprosił go, żeby sprawił, żebym był silniejszy, nie sprawi, żebym był wystarczająco silny. Neza przełyka ślinę. Być może teraz poprosi Yamoshiego o to, żeby Yamoshi został wskrzeszony. Tylko pytanie, czy biorąc pod uwagę, jak słaba jest ta smocza kula, czy będzie ona w stanie wskrzesić kilka osób, na przykład trójkę naszych Saiyan, albo tak silną osobę jak Yamoshi? Może tutaj nie ma jakichś takich ograniczeń? Myślę, że fabuła nie będzie tutaj rzucać, prawda, Yamoshiemu kłód pod nogi. Jeśli mamy smoczą kulę martwego Yamoshiego, a wiemy, że mamy Vegetę 4 i mieliśmy Vegetę 3, no to Yamoshi musi wrócić do życia. I też byłoby to fajnie wytłumaczone, że mimo tego, że minęły tysiąclecia, to przez to, że Yamoshi wiele czasu spędził w zaświatach, to nadal to jest król Vegeta I i on teraz wróci i będziemy mieli normalną długość życia Saiyan, więc będziemy mogli mieć drugiego, trzeciego i czwartego Vegetę, mimo tego, że Yamoshi żył tam, wiecie, tysiące lat temu. Więc dlatego mówię ci to wszystko, Yamoshi, ponieważ chciałbym, żebyś mi pomógł. Ja?
pomógł? Powodem, dla którego poprosiłem o to, żeby być wysłanym do tego miejsca, jest to, że poszukuję silnych ludzi. Przez poprzednie tygodnie, jak tutaj byłem, obserwowałem, jak walczyłeś. I muszę przyznać, że ty i twoi przyjaciele jesteście bardzo silni. Zresztą zauważyłem dodatkowo, że nie wyglądacie na złych ludzi, w przeciwieństwie do tych złych Saiyan, więc proszę. A to, co tutaj widzimy, ten kadr, z tego co kojarzę, to jest kadr, kiedy bezimienny Nameczanin klękał przed poprzednim Kamim Ziemi. Tak mi się wydaje, że to jest tutaj z tego momentu wzięte. Też oczywiście z anime. Więc proszę, daj się wskrzesić smoczą kulą i poleć na Sadale uratować mojego syna. Haha! A tutaj mamy Vegetę, który się uśmiecha w Android Sadze. Pamiętacie? Suppa Vegeta. Nie musisz pytać 2 razy, a w zasadzie prosić. Dziękuję ci bardzo. No i mamy rozwiązanie. Patrzcie, ja pierniczę. 1000 lat treningu. I teraz może będzie Super Saiyan God. Dlatego będzie jednocześnie Yamoshi Super Saiyanem pierwszym i SSJ God pierwszym. Wrócę na Sadale ze swoimi towarzyszami, dam Zukranowi to, na co zasługuje i uratuję wszystkich dobrych Saiyan i uwięzionych ludzi na planecie. Naprawdę? Dziękuję ci bardzo, panie! Mówi Seba. To nie był Seba? Zapomniałem, jak on się nazywa. Neza, Seba, Neza, no wiadomo, o co chodzi. Nie ma problemu. Ponadto, to też leży w moim interesie, żeby wyeliminować tego drania Zukrana. Ale powiedz mi, jaki jest plan? Jedną rzeczą tyczącą się smoczych kul jest to, że liczba życzeń różni się w zależności od zestawu. Jeśli chodzi o moją kulkę... 4 życzenia? Taka mała kulka, a tyle życzeń? 4 życzenia? Ale są trochę ograniczone ze względu na moc, na niską moc smoka. Pierwszymi 3 życzeniami... w sumie jest to tak zrobione, że... Okej, rozumiem. 4 życzenia, no bo jednym życzeniem smok byłby za słaby, żeby wskrzesić 3 naraz, więc pierwsze 3 życzenia są wykorzystane na to, żeby wskrzesić Yamoshiego, Astmę i Brokona. Ostatnie życzenie... Ostatnim życzeniem odłączy byt Smoczej Kuli od swojego życia i połączy życie Smoczej Kuli z Yamoshim. Więc od teraz życie Yamoshiego będzie zależne, w zasadzie życie Smoczej Kuli będzie zależne od życia Yamoshiego. W ten sposób, nawet mimo tego, że będę w tym świecie, sfera będzie razem z tobą, więc będzie dalej funkcjonować. Byłoby również świetnie, gdyby moc Smoko została połączona z twoją mocą, ponieważ w ten sposób byłby znacznie bardziej potężny, ale niestety nie jest to możliwe. No to po co robisz tutaj takiej nadzieję mi robisz, nie? Smaka mi robisz, że Ropponga będzie silny. Może Ropponga SSJ byśmy zobaczyli. No a jesteśmy okradzeni z Roppongi SSJ, ale okej. Mamy przynajmniej tyle, że Yamoshi 2 Saiyan będzie w zasadzie pozostała generałów będzie wskrzeszona i też życie Smoczej Kuli, byt Smoczej Kuli będzie zależny od Yamoshiego. No nie mogą tutaj zrobić tak, że Smok będzie silniejszy. Jesteś pewien, że nie chcesz lecieć z nami? Tak, jestem pewien. Ktoś jak ja byłby tylko obciążeniem. Wolałbym, żebyś tylko ty poleciał. I wolałbym, żeby sfera została połączona z twoim życiem. Rozumiem. Nie martw się, Neza. Obiecuję, że ochronimy twojego syna i pokonamy Zukrana. Smocza Kula poszła w ruch. Cała 3 Saiyan razem z Nezą stoją przed... No, może tutaj zobaczymy jakiegoś ładnego smoka. O! Patrzcie, jest cały ale ładnie wygląda. Trochę jak nietoperz ma skrzydła, prawda? Tak jak ustalili, Neza przywołał smoka Roppungę i wypowiedział 4 życzenia, wskrzeszając po kolei Yamoshiego, Brokona i Astmę. No i 4. życzeniem połączył życie Smoczej Kuli z Yamoshim. Po tym wszystkim Neza przekazał Yamoshiemu Smoczą Kulę i nauczył go, jak przywoływać smoka. Mamy tutaj Króla Jemmy, cała już 3 jest bez aureoli, proszą go chyba, żeby ten przesłał ich z powrotem na planetę Sadala. Tak jest, 3 Saiyan poszła do Króla Jemmy i poprosiła, żeby zostać wysłanym z powrotem na planetę Sadala. Kilka dni później, patrzcie, oni cały czas są zmadżinowani. Czy to by sugerowało, że jeśli oni nie będą już zmadżinowani, to wrócą do normalności? Wygląda na to, że tak, prawda? Bo jeśli Yamoshi i reszta mieliby pokonać tych wszystkich madżinowych Saiyan, to nie byłoby komu tam żyć, prawda? Więc to chyba będzie po prostu tak, że jak pokonają Zukrana, to reszta Saiyan wróci do normy. Stąd też oni są tacy źli, prawda? Bo są po prostu madżinami. Jakiegoś tu mamy biednego Nameczanina, wojownik głównej siły rebeliantów, Kanach, i wicelider głównej siły rebeliantów, Celen. Kanach i Celen. No dobra. Celen to nie jest pierwiastek, a Kanach to nie wiem, o co chodzi, do czego to jest nawiązanie, nie kojarzę w pierwszej chwili. Ci dranie użyli niewolników jako przynęty, żeby nas zwabić. Mówi, to jest chyba Kanach. Tchórze! Co to jest za symbol? Patrzcie, dłoń z okiem? Kurde, przerażający symbol. Budzący niepewność, budzący takie negatywne odczucia, mam wrażenie.
odrazę pewną. Co za szczęście! Nie spodziewałem się, że wicelider jednej z głównych grup rebeliantów pojawi się personalnie, żeby ochronić kilku biednych niewolników. Złapanie ciebie, Celen, na pewno da mi awans, o którym tak długo marzyłem. Mówi jeden z wojowników z Ukrana, nie wiemy jak on się nazywa, ale wygląda na to, że rozpoczyna się walka, ale walka przejętych Saiyan z grupą rebeliantów to nie jest główne danie. Już Yamoshi idzie po 1000 latach, po całym tysiącleciu, po ponad tysiącleciu wraca na swoją ziemię obiecaną. Zabić wszystkich poza liderem. Saiyanie i rebelianci zaczynają ze sobą walczyć. Selen, co robimy? Nie wiem, kurwa. Okej. O, przylatują chyba jacyś pomocnicy. One, lider i wicelider zostają atakowani. Nie wiem o co chodzi. Dobra. O! Jest już Yamoshi. Co się dzieje? Selen, o co chodzi? Skąd mam wiedzieć? Yamoshi, Astma i Brokon przylatują na planetę Sadala w ostatnim momencie, ratując dwójkę rebeliantek z rąk przejętych Saiyan. Co to za ludzie? To jest jakieś wsparcie rebelii? Hej, kim wy jesteście? Mam na imię Astma. Byłam znana w tych okolicach jako krwawa piękność. Ja jestem Wielki Brokon, zabójca 1000. Miło mi was poznać. Moje imię z chrztu, w karcie chrztu to jest Yamoshi, ale możecie mówić do mnie... Ricardo. Nie Ricardo? Król Vegeta. Ohoho, one już mają mokro w majtkach. Na widok króla Vegety. Legendy o tobie chodzą, chłopie. I to jest koniec! Ja teraz dopiero zobaczyłem, że jesteśmy już... Myślałem, że 74, tak mi się obzdurało. Myślałem, że jeszcze zobaczymy może reakcję tutaj większą na powrót króla Vegety, ale wrócił. Wrócił prawowity król na planetę Sadala. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję jeszcze raz Gustawo i Piotrek za to, że możemy czytać to wcześniej. Odsyłam was oczywiście do linków w opisie, bo tam znajdziecie autora. A was wszystkich też zachęcam do tego, żebyście zostawili lajka, komentarz i suba, jeśli nie chcecie niczego przegapić, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Dzięki wielkie. Mimo tego, że tej akcji w zaświatach nie mieliśmy aż tak dużo, to jestem usatysfakcjonowany, bo ja ogólnie nie jestem wielkim fanem timeskipów, ale biorąc pod uwagę, że tutaj mamy przedstawioną historię w taki sposób, że nie wiemy, co Yamoshi, Astma i Brokon osiągnęli w zaświatach, to fakt, że zobaczyliśmy timeskip jest do usprawiedliwienia, no nie? Bo nie zobaczyliśmy tak naprawdę tego, co oni osiągnęli, więc jest pewne napięcie, no i z tym napięciem, z tą niecierpliwością będziemy musieli żyć przez następny prawdopodobnie miesiąc albo i 2, w zależności od tego, kiedy zobaczymy kolejny rozdział tej mangi, bo nie wiemy, co w tej walce zaprezentuje Król Vegeta. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że wam się podobało, tak jak powiedziałem, wszystko macie w opisie, dzięki za oglądanie, widzimy się niebawem, trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.